Cześć, tu Mariusz. Na dzisiejszym filmie opowiem Wam o morfotypach gatunku Avicularia juruensis. Zapraszam do obejrzenia tego filmu. Wcześniej opowiadałem o morfotypach rodzaju Avicularia. Teraz przyszedł czas na Avicularia juruensis i do tego morfotypu trafiło dosyć sporo gatunków, ale nie jest tak podzielone jak Avicularia, czyli na 6 morfotypów, tylko w tym przypadku występują tylko 2. W morfotypie pierwszym będą wszystkie gatunki, które są koloru zielonego, złotego lub brązowego. I tutaj możemy wyróżnić takie gatunki jak Avicularia sp. pucallpa, Urticans green, Aurantiaca i Ulrichea. W drugim morfotypie znajdują się gatunki, które są koloru fioletowego. I tutaj oczywiście podstawa, czyli sp. peru purple, jedna z najbardziej popularnych, oraz Urticans i Hurriana. Pierwszym prezentowanym gatunkiem będzie Avicularia juruensis morfotypu pierwszego, a mianowicie sp. pucallpa. Występuje w wschodnim Peru i według informacji występuje także w regionie rzeki Ucayali. Jeżeli przyjrzycie się odnóżom, to spod tych jasnych włosków wystaje naprawdę bardzo ciemny kolor odnóży. No i oczywiście kolor zielony, który mówi o tym, że jest to Avicularia morfotypu pierwszego. Jak się przyjrzycie, widać też odcień złoty na pierwszych częściach odnóży, czyli na udach i na karapaksie. W morfotypie pierwszym występuje także drugi gatunek, który zamieszkuje tereny Peru, a mianowicie Urticans green. Różni się, jak będziecie mogli zobaczyć później, różni się od Urticans ilością włosów, bez wątpienia ilością włosów na odnóżach oraz ilością czerwonych włosów na odwłoku. Tutaj cały odwłok jest pokryty czerwonymi włoskami, tam jest właściwie rozeta dookoła odwłoka u Urticans i będzie Urticans, czyli morfotypu drugiego, będzie miała odwłok, który będzie się mienił w kolorach fioletu. Tutaj możecie widzieć, że jest cały pokryty włosami czerwonymi i jako morfotyp pierwszy, czyli kolor zielony, złoty, brązowy, tutaj widać do morfotypu pierwszego należą także pająki, których nie posiadam, a są nimi Aurantiaca oraz Ulrichea. Jeżeli chodzi o Aurantiaca, na polskim forum jest napisane, że to gatunek, który jest synonimem Avicularia rufa, a według Arachnoboards, jednego z największych forów na świecie, że jest to juruensis, co tutaj akurat by pasowało. A sam Spider Catalog, czyli katalog, w którym możecie znaleźć wszystkie gatunki ptaszników na świecie, poza oczywiście występującym jako SP. Ten pająk występuje jako nomen dubium, czyli jest po prostu niesklasyfikowany. Ulrichea według literatury ma występować na obszarze Brazylii. Nie mam tego pająka, więc nie jestem w stanie Wam więcej na ten temat powiedzieć. W morfotypie drugim są tylko 3 dopisane gatunki. No i pierwszym, najbardziej znanym oczywiście jest peru purple. Jak sama nazwa wskazuje, gatunek ten pochodzi z Peru.
Jest to gatunek, który mieni się w kolorach fioletu. Tutaj możecie zauważyć to najbardziej na udach, czyli pierwszej części odnóży i na karapaksie. Drugim gatunkiem jest urticans, tutaj już bez dodatku green i także występuje w Peru. Avicularia urticans powinna mieć w przyszłości lekko fioletowy odwłok, także może to zasugerowało osobie, która co zrobiła? Która ją opisała i zaklasyfikowała do Juruensis morfotypu drugiego, czyli fioletowego, ten gatunek właśnie ze względu na odwłok. I ostatnim, trzecim gatunkiem w morfotypie drugim gatunku Juruensis jest Hurriana. I tutaj jest cyrk i bałagan jak w polskim Sejmie. Ponieważ niegdyś nazywana była jako Avicularia sp. Peru, później sp. Ecuador. To, co występuje w hodowlach pod nazwą Hurriana, jest prawdopodobnie Avicularium variegata, ale dawniej variegata była opisywana jako Avicularia bicegoi i ogólnie jest cyrk taki, że no nie da się tego opisać. A w dodatku Avicularia variegata była także opisywana jako Avicularia amazonica manaus. Także tutaj chyba wypadałoby drzewko rozpisać. Czyli wracając do początku, Hurriana była jako sp. Peru, potem jest sp. Ecuador. Jest prawdopodobnie to, co występuje, jest prawdopodobnie Avicularią variegatą, ale dawniej była opisywana jako Avicularia bicegoi, a bicegoi obecnie jest klasyfikowana jako Avicularia variegata, z tym, że Avicularia variegata, ta, która jest obecnie, występowała wcześniej jako Avicularia amazonica manaus. Także have fun. I oprócz tych gatunków, które mogliście zobaczyć, dorzucę jeszcze podobne pająki z rodzaju Avicularia. Będzie to najpierw Avicularia variegata. To gatunek, który pochodzi z Brazylii, jest jednym z największych i łatwym do rozpoznania ze względu na to, że jego kolory, jak widzicie, nie są ani fioletowe, ani złote, więc taki trochę niebieskiego. Jej odwłok jest bardzo specyficzny, bo ilość czerwonych włosów, które właśnie tam występują, nie zauważyłem u żadnego innego gatunku z rodzaju Avicularia. Gatunek no, podobny do morfotypu chociażby drugiego, bardzo przypomina Avicularię sp. Peru purple, z tym, że nie jest fioletowa, tylko jak widzicie odcień niebieskiego u niej dominuje. No i pająk nie do pomylenia ze względu na ilość włosów. Tutaj akurat jest młody osobnik, ma dopiero około 4,5-5 cm ciała, dorastają do 7. No i w gruncie rzeczy będzie jeszcze o 1/3 przynajmniej większa niż tutaj osobnik. No, nie ma porównania oczywiście, bo nie ma skali, ale ta ilość włosów na odwłoku będzie na pewno dużo większa i na pewno bardziej czerwona.
Avicularia variegata jest moim ulubionym ptasznikiem, jeżeli chodzi o rodzaj Avicularia. I ten osobnik, który właśnie widzicie na załączonym obrazku, jest osobnikiem, którego sam wykulałem z kokonu. I drugim podobnym gatunkiem do Juruensis jest Avicularia rufa. Zresztą można było ją kiedyś kupić jako Avicularia Juruensis. I tak ja swoją pierwszą rufa kupiłem. Była to Avicularia Juruensis. I rzekomo są dwie lokalizacje występowania tego gatunku, a mianowicie Brazylia i Peru. I które u nas w ofertach, które u nas w hodowlach są, ciężko mi powiedzieć, czy to Brazylia, czy Peru, podobno się różnią. Ja nie widziałem dwóch osobników z tych dwóch różnych rejonów, a więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy rzeczywiście tak jest, czy nie. No bez wątpienia nie da się pomylić tego gatunku z żadnym innym, który dzisiaj widzieliście na filmie. Dodatkowo cechą, która jest charakterystyczna dla tego gatunku, to żółte opaski na każdym odnóżu. Na pewno możecie, jeżeli się przyjrzycie, to widać je prawie na każdym stawie. Pięknie aksamitny czarny odwłok to też jedna z cech, która mówi o tym, że jest to Avicularia rufa. Jak widzieliście, nie tylko w Avicularii, czyli wszystkich morfotypów tego gatunku, jest spory bałagan, także i tutaj, zresztą gdzie nie ma. I także uważajcie na to, gdzie kupujecie i jak są nazywane. Można znaleźć też dużo gatunków, które są nazywane jeszcze jakimiś odnośnikami, że ktoś coś skądś sprowadził i teraz mamy jakieś tam Avicularia skądś tam, już nawet bez komentarza. Także najczystsze na pewno i nie do pomylenia Avicularia variegata, jak widzieliście, i Avicularia rufa oraz Avicularia sp purple, czyli najbardziej popularne. A teraz chciałbym Wam podziękować za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że przyda Wam się. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie je zostawić w komentarzu. Do zobaczenia w następnym filmie.